Dzień dobry. Witam, kłaniam się, nazywam się Aleksander Charecki. Jestem założycielem Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Praktycznie wszystko, co jest możliwe, można wyleczyć, ale to duży wysiłek i dużo wiedzy trzeba użyć, żeby coś potrafić. Rozpracowuję różne metody, piszę książki na temat zdrowia i prowadzę audycje. Dzisiejszy temat to przypominanie wcześniejszych tematów, które powinien wiedzieć każdy na temat swojego zdrowia. Dużo ludzi zwracają do mnie z chorobami, które oni sami sobie materializowali, sami sobie wymyślili, sami боялись tego i oni teraz mają. Co to jest? Każdy człowiek w swoim życiu spotkał kogoś, sąsiada, z rodziny, znajomego, kogoś z pracy, kto choruje na jakiekolwiek choroby. Даже грипа сезонова россияне, науковцы ствердили, że nie istnieje. One są, tylko nie istnieje choroby sezonowej, grypa. To nasz mózg. To i on materializuje strachy tego, że powinien być gryp, taka choroba i już. Co robili wcześniej, kiedy nie było medycyny, даже nazwy? Na wszystkich kontynentach byli szamany. To ludzie, którzy uzdrawiali swoje plemiona i bardzo skutecznie. Bardzo skutecznie z tego powodu, że wy nie знаете historii ludzkości. Szaman leczył двумя rodzajami, uzdrawiał двумя rodzajami. Pierwszy rodzaj uzdrowienia to był faktycznie poziom duchowy. Szaman wchodził w trans, grał na różnych takich instrumentach, bubna takich, bił w coś, śpiewał, wywoływał duchu. To jego celem było wywołać duchów przodków. I duchy przodków po jego zleceniu позбавляли, wyrzucali duchów choroby z człowieka. To przeznaczenie faktycznie szamana było uzdrowić od choroby duchowej. Możecie zrozumieć jeszcze raz, powtórzę. Szaman wywalał duchów, żeby oni pomogli wyrzucić ducha choroby. За каждой хворобой стоит дух. Что здесь дух хвороби? То страх. Человек боится чегось, то już материализуется. То он впустил в себе страх, он впустил в себе хворобу. То программ, который делает, материализует. Без żadnych przyczyn człowiek może zachorować, na co tylko on boится. I тут шансов uzdrowienia mało. Druga rzecz, którą robił szaman, i on był bardzo doświadczony o uzdrowieniu ciała fizycznego. Jak duchy pomagają zwalczyć z duchem choroby, duchy przodków, to już trzeba podać coś na uzdrowienie ciała fizycznego. I тут oni byli profesorami.
Te wiedzy przekazywались przez tysięcy lat. Jak uzdrawiać, czym uzdrawiać. I ludzie, te szamanie, nie urodzились, i od dzieciństwa już szkolились temu, co robić i jak. Dwie tylko rzeczy. Wyrzucenie ducha choroby i uzdrowienie ciała fizycznego. Nic więcej. Nic. Dlaczego ja rozpracował system przeprogramowania podświadomości? To faktycznie to, co robił szaman w pierwszej kolejności. Trzeba pozbawić człowieka od ducha choroby. To może człowiek sam zrobić. Dać sobie spokój duchowy. Zwalczyć ze wszystkimi strachami, które u niego jest. I wtedy jest możliwość uzdrowienia ciała fizycznego. Do tego czasu, jak człowiek będzie myślał o chorobach, даже не swoich, sąsiad choruje, oj, w pracy tam cukrzyca, u tego cukrzycy, nie trzeba jeść. Jak tylko wy oszczędzacie na cukry, jak tylko wy myślicie, że u was może coś powstać, i wy nie używacie jakikolwiek produkt wyżywienia, to już nie pierwszy i nie drugi, to już 10 krok na to, że powstanie ta проблема у вас. Nie jeszcie, nie pijcie w całości, i tak to będzie. Problem nie w cukrze, na przykład. Problem w tym, że wy zastraszony. I wasz strach będzie materializował. Co to jest duch choroby? To jest duch choroby. Вы не можете wyobrazić, że wszystko jest materialne. I wasze marzenia, i wasze lęki. Bardzo proszę was, zapomniajcie o wszystkich problemach innych ludzi. Zapomniajcie o swoich problemach. Niektórzy krzyczeć, ja zdrowy, ja zdrowy, ja zdrowy. To jakby człowiek chce odrzucić od siebie te choroby. Ale to nie fakt. To jeszcze gorzej. Człowiek kłamie sam sobie. Nie trzeba nie myśleć o tym, że człowiek chory albo zdrowy. Trzeba przestać myśleć o chorobach, o problemach. My przyciągamy czasem problemy i ze zdrowiem, i z innymi rzeczami. W niektórych krajach, nie będę pokazywał paluszkiem, ludzie życzą śmierci. Могу даже показать paluszkiem. To Izrael i to, co dzieje się obok niego. Wszystkie chcieli pozabijać jeden jednego. I to będzie materializowało się. Przypomnijcie moje słowa. Или люди хотели kogoś zniszczyć, to przyjdzie na nich. Tak działa. To materializacja marzeń. To można jeszcze даже powiedzieć, to jest karma taka sama. To, czym człowiek myśli, to, co boится, wszystko materializуется.
nie w lepszym stopniu. Jakie у вас питання? Не powinny być. Proszę. Witam serdecznie wszystkich. Panie profesorze, no dla mnie to jest naprawdę takie niezrozumiałe, bo przez tyle lat człowiek zupełnie, no, żyje zupełnie inaczej. Właśnie po spotkaniach z Panem inaczej się na to wszystko patrzy. I to jest problem, żeby właśnie zmienić to w sobie. Inne myślenie i rozmowy, bo to cały czas praktycznie żyło się i problemami sąsiadów, tak jak Pan mówi, i znajomych, i tu jest ktoś ma problem, i tam ma problem, i to jest naprawdę teraz trudno w sobie zmienić, zwłaszcza, że jak człowiek nie rozumiał tych spraw wcześniej. Trzeba dużo pracy nad sobą, po prostu, żeby coś teraz w życiu swoim zmienić. Inne myślenie i dla mnie to, no, mi się wydaje, że to ciężko będzie, naprawdę. No, próbuję nad sobą pracować, zmienić coś, ale no ciężko idzie to. Sprawa w tym, że z kim nie rozmawiasz z pacjentem i kiedy mówisz o tym, że trzeba dużo zmienić w swoim życiu, tak jak pani myślić teraz, no i mało kto to robi, naprawdę. I później wina tego, że człowiek nie może szybko uzdrowić, no to należy do samego człowieka. Jest zasady, przez które my nie możemy przeskoczyć. Zasady natury. I materializacja marzeń jest główną rzeczą naszego życia. Marzenie to jedno, strachy to inne. Strachy материализуются w pierwszej kolejności. I bardzo, Tak, bardzo szybko. ja powiem szczerze, ja kiedyś no, miałam takie, moje dwa były duże marzenia i ja po jakimś czasie, no w tej chwili ja rozumiem, że marzyłam, dużo o tym myślałam i jednak to się spełniło. Ale jak kiedyś, no to no nie rozumiałam, no kurczę, no myślałam, tyle lat myślałam i jednak to się spełniło i to takie no, no w tej chwili wiem dlaczego, ale przedtem, no myślę, może zbieg okoliczności, inaczej to rozpatrywałam niż w tej chwili. I rzeczywiście, no, te choroby u mnie, no, no właściwie nie powinna mówić, że to są choroby. Jakiś tam problem jest, powoli to idzie, ale wiem, że i tak jest u mnie po spotkaniach tutaj z Panem i z tą grupą. Dużo się zmieniło, dużo w moim życiu się zmieniło, bardziej odważna jestem, ale wiem, że nadal trzeba pracować, żeby dalej cokolwiek jeszcze w tą dobrą stronę szło. No, Tak jak Pan teraz bardzo, opowiada o bardzo tych szybko rzeczach. zmieniается świat. Najgorsze, ja wam powiem, że даже nie w tym sensie, że no, jakby żyjemy coś idzie do przodu, coś do tyłu, a młodzież, która u nas rodzica teraz, ona inna. Нема tego, co było w naszym dzieciństwie, jak my żyli, byli wesołe, byli szczęśliwe. Teraz wszystkie smutne i ніхто не слухає своїх rodziców, ніхто не слухає в ogóle нікого, ні nauczycieli. W tym jest jakby przyczyny, no, znowu przyczyny naturalne. I jest negatywne przyczyny, to najwcześniejsze technologie, które No, dzieciom dają to dzieciństwo, żeby dziecko bawiło się, nie plakało, to dają mu już teraz telefon, komputer, i to bawcić. No, bo zabawki mogą trwać długo, ale człowiek przyzwyczaiwается i później nie daje sobie sprawy, że to szkodzi mu zdrowiu. Ale jest temat, następny temat następny temat na wtorek następny. Ja liczę, że można porozmawiać o naszych dzieciach. I jest jedna przyczyna, której ja wcześniej jakby mówił, ale mało kto o tym zna,
To była taka nie dla wszystkich rozmowa na temat, dlaczego dzieci nie słuchają rodziców, kiedy i w wzroście takim, no, faktycznie od 12 do 16 lat w ogóle dzieci nie chcą słuchać swoich rodziców. I w tym jest przyczyny, na które trzeba patrzeć i wiedzieć. Też, jak i dzisiaj ja powiedział, to trzeba wiedzieć, o co chodzi. Ale to prawda, bo ja wiem, że może dlatego, że kiedyś nam się biedniej żyło, naprawdę było ciężko, jak ja wiem, i też i dzieci małe, to czy z ubiorem, czy do życia cokolwiek, to ciężko to przychodziło i biedniej było i może każdy bardziej to wszystko doceniał, naprawdę to, co ma. A w tej chwili dzieci, co sobie zamarzą, rodzic kupuje i uważają, że tak powinno być I i, i tu jest też widzicie, problem. jest to, o czym będziemy rozmawiali następny wtorek. Tak. Mhm. Jest ciekawym tematem w tym sensie, że jest ludzie, którzy zajmują się wychowaniem dzieci i bardzo dobrze to robią. I mimo tego dzieci i tak nie słuchają swoich rodziców w tym wieku. I przyczyna jest realna. I o niej trzeba wiedzieć, a o niej jedynki na świecie wiedzą, jak to dzieje się. Wszystkie tłumaczą i dają jakiekolwiek tabletki, a na samej sprawie to no, sama natura tak robi, że człowiek nie chce słuchać w ogóle nikogo. Proszę. Mam takie pytanko, bo jednak spotykamy się tutaj, żeby rozmawiać o zdrowiu. Dużo też książek kupuję i jakby cały czas czytam o tym zdrowiu i im więcej wiem, tym bardziej się boję o to zdrowie. Ostatnio nawet miałam takie chyba ataki paniki, mi się wydaje. Jak sobie z tym poradzić? Bo No, bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie na dzisiejszy temat, naprawdę. Ja wam powiem swoją historię jeszcze raz. Kilka razy już rozmawiał na ten temat. Kiedy ja no, rozpoczynał działalność po uzdrawianiu ludzi, ja jeździł na konferencje, jedna kobieta mnie poradziła mężczyznę, który był już z wiekiem i chciał przekazać swojej wiedzy. Niesamowite jakby wiedzy, mógł faktycznie na odległości diagnozować, widzieć oczami innych. No i dużo takich porad mógł dać. Miał dużo takich doświadczeń w różnych kierunkach. I on mnie, no, ta kobieta powiedziała, że jak chcesz, możesz u niego przeszkolиться. I on chce przekazać komuś swoje wiedzy. No i my z nim rozmawiali przez telefon. I on mówił, chcesz stać jasnowidzem? Ja mówię, nie wiem. I mówi tak, pokup książkę. Takiego autora. Na takiej stronie tej książki będzie no, opisane kilka zdań takich. Wystarczy przeczytać i na jutro ty jasnowica. Materializuje od ręki. Вы можете вообразить? Wiele людей даже не myśleć o tym, co on czyta. Kiedy ja napisał swoją pierwszą książkę i oddał wydrukować, ja to pamiętam będę pamiętać na całe życie. Tam nie było nic takiego wow. To były opisane metody, które trzeba używać, żeby być zdrowym. Ja by tak powiedział i koniec. Krótko, jasno i dokładnie.
Але автор, не автор, а директор фирмы, которая друкувала мне, ён аддаў першы экземпляр сваёй маткі і пузней пытае: ну ты читала чи ні? Вона говорить: так, читала. Єдине, що я зрозуміла і почула по прочитанню тієї книжки, я захотіла жити. Для мене то був такий трошечки цуд. По прочитанню книжки першого чоловіка в житті, хто прочитав, вона повідала, що я захотіла жити. Є книжки о różnych magiach, o różnych проблемах, о różnych przeżywaniach, różnych sytuacjach. І чоловік розпочинає боятися, і він меншиться при прочитанню того. І жиє життям того, що там описано. Дуже фільмів є таких страшних, що не можна на то бачити. А люди на то бачать, пізніше живуть знову таким самим життям. Некоторые книжки даже в ренте не можно брать. Вот та информация, которую они поседают, человека может забить. Книжки, человек, его мысли, wszystko материально. Можете не уверить. То, о чем вы читаете, и то, что там написано, będzie в першей kolejności jakby люстра tej osoby, kto to zrobił, kto to napisał. Jeśli pisze, ja spotkał wiele osób, które czytali książki, tak samo jak wy, i mówią: o, taki autor proponuje takie rzeczy. A ja nie znam tego autora i mówię bez pomyłki. Ten autor był дурнем і був widocznie wiele razy в осrodku psychiatrycznym. Mówić: aha, ty czytał te książki i znasz tego autora? Nie. Ja tylko po twoim opowiadaniu mówię, kto mógł napisać takie bzdury. Только человек ненормальный может писать ненормальные rzeczy, а дурни читають, niestety. Odróżnić dzisiaj informację od dezinformacji bardzo ciężko. Ja patrzę na tą grupę, którą zrobili moje, no, można powiedzieć, tych, kto u mnie szkolились. I jest dużo porad, które oni teraz dają jeden jednemu. Dużo dobrych. Ale wystarczy dać kilka niedobrych porad i wszystka moja praca idzie do pupy. Możecie wyobrazić. Bo ludzie radzą, takie bzdury mnie wstyd даже to czytać. Wcześniej ja jeszcze czytał w tej grupie w prawie no, wiele, a teraz даже nie czytam, bo to, co tam piszą, jak te suplementy dla koni, mnie to wstyd. No jest dużo rzeczy więcej korzystnych, naturalnych, bez podróbek. Ach. Dobra, jeszcze pytania są?
Dobry wieczór, panie Aleksandrze i dobry wieczór, grupo. Ja mam pytanie. e, Jak się zachować, bo pan mówi, żeby nie myśleć o chorobach, jak się zachować w przypadku, kiedy jest w domu osoba chora, cały czas narzekająca, jest to osoba starsza, na przykład w moim przypadku moja mama i ciągle ją coś boli, ciągle spać nie może, ciągle narzeka. I to no, nie jest jakby możliwe, żeby w ogóle nie myśleć, no chcę jej pomóc w jakiś sposób, ale ona już, nie wiem, no, tej pomocy pewnie takiej, żeby ją nie bolało, od nikogo nie otrzyma, no bo to już jest wiek 93 lata schorowana i wiadomo, że ta choroba będzie. Jak tu się zachować, będąc właśnie cały czas w tym takim narzekaniu i w tym, że jest ta choroba w domu, tak? I No, w u kogoś pierwszej tak kolejności bliskiego. trzeba zrozumieć, o co chodzi. Tych chorób, ja myślę, powstało troszeczkę więcej z wiekiem, ale nie z powodu wieku, a z powodu tego, że człowiek zmęczony nie chorobą, a samym życiem. Mhm. Tak czy nie? No tak, no też. No. Także Mhm. choroby powstali i problemy powstali z tym, że człowiek zmęczony. Ja to mówię też ze swojego doświadczenia z pacjentami, swoimi rodzicami. I nie można wyleczyć człowieka, kiedy on nie chce żyć. W tym jest problem. Mhm. Nie ma leka na to, że człowiek przestał chcieć żyć. Kiedy on prosi codziennie Boga, żeby on zabrał, w pierwszej kolejności zabирают, żeby wy zrozumieli. Nie w ciało fizyczne. Ciało fizyczne w ogóle nikomu nie potrzebne, to kawałek mięsa, kości. Забирают душу. И человек фактически з веком, kiedy on prosi, żeby jego zabrali, to zabierają jego duszę, a on już fizycznie tam dochodzi z chorobami. I on męczy innych. To такое недобрая rzecz. Jak zmienić to? Ja naprawdę nie mam na to recepta. Mm. Jest jedyne to, o czym ja mówił, autosugestii. Można dać człowieku przeczytać, żeby powrócić jego duszę. To działa. Ale czy on będzie czytał? Czy on będzie to robił? O co chodzi? Może spróbuję faktycznie, bo moja mama jest no, osobą bardzo wierzącą i ona codziennie mszę Na ogląda. No Dominikanie była właśnie, jedna i to. pacjentka, która w trakcie uzdrowienia nie czytała w całości. Było wiele razy w akademii, ale nie czytała autosugestię. I faktycznie ona w trakcie straciła, można tak powiedzieć, duszę. I było wiele osób w ten czas. I oni swoimi oczami zobaczyli, jak ona po przeczytaniu даже nie do końca jednego razu autosugestii powróciła w swoją duszę. To był ciekawy taki moment w życiu, kiedy ludzie tak powiedzieli, wow, даже nie myśleli o tym, że człowiek może stracić, może powrócić. I tylko autosugestii. My obserwowali w ciągu dnia, co dzieje, i później pytają się mnie, co robić. Ja mówię, no co robić? Autosugestia tylko. No i już. No, namówili, żeby przeczytała autosugestię, przeczytała i to już była taka rzecz. Ale nie każdy też zechce tego robić, niestety. Moje rozpracowki реально pracują. Реально. Więcej даже, czym realnie. Tylko znowu trzeba chcieć, wierzyć w to. Dobrze. Jak nie ma pytań,
To dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkiego najlepszego. Zdrówka. I nie myśleć o żadnych waszych problemach. Nie tylko o zdrowiu. Nie rozmawiajcie, nie materializujcie to, co was nie dotyczy. Zdrówka, szczęście, miłość. Spełnienie waszych pozytywnych marzeń.